Boldul Cretescu, czyli las położony niedaleko Bukaresztu, stolicy Rumunii, to zaraz po Chojabaciu najbardziej nawiedzone miejsce w Europie, do którego dziś uda się Konrad samotnie w nocy. To na jego terenie zabito Włada Palownika, czyli słynnego hrabię Drakulę. To zapoczątkowało serię dziwnych zdarzeń. Po zmroku widywane są nienaturalne anomalie pogodowe, nagłe burze, pioruny czy kule światła, ale to tylko kilka z przykładów. Najmroczniejszym miejscem w Boldul Cretescu jest staw zwany Wrotami Piekieł. Legenda mówi, że każdy, kto wejdzie do wody, spełni swoje życzenie, jednak będzie ono miało docelowo tragiczne skutki. Podobno ze zbiornika emanuje zła energia, a żadna zwierzyna nie korzysta z tego wodopoju. Jedynie czarownice, wykorzystując złą moc stawu, odprawiają nad jego brzegiem pogańskie rytuały. Ma to miejsce m.in. w czerwcu, czyli dokładnie w tym miesiącu, w którym Konrad wybrał się samotnie przekroczyć rumuńskie Wrota Piekieł. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Ja dzisiaj sam w lesie Boldul Cretescu. Zgadza się, znajduje się w Rumunii, jednym z najbardziej nawiedzonych miejsc na świecie. Ale zapytacie się czemu? Bo to właśnie tutaj w XV wieku zamordowano Włada Palownika, czyli hrabiego Drakulę, i to właśnie tutaj znajdują się Wrota Piekieł. Ale nie będę tego przedłużał, chodźcie, zobaczymy sami. 20:14, a ja mam zamiar tutaj rozbić sobie hamaczek i poczekać na noc, no i właśnie trafić do tych Wrót Piekieł, czyli do stawu, który wszystko pochłania i jest naprawdę tam wiele legend, o których zaraz wam opowiem. Warto walczyć ze swoimi lękami, no i stwierdziłem, że chłopaki, jeśli nie mogą lecieć tutaj, to sam polecę, no i pośmigam sobie po najbardziej nawiedzonych miejscach na świecie. A co? A jeszcze jak się uda i starczy mi odwagi, to postaram się wejść do tego stawu, który się nazywa Stawem Czarownic. Ale czemu tak się nazywa? Zaraz wam powiem. Skąd się biorą te wszystkie legendy? No ludzie tutaj naprawdę rzeczywiście wierzą w większość tych legend, a Wład Palownik, no wiadomo, że te lasy w XV wieku były dużo bardziej rozległe, więc może niekoniecznie tutaj zmarł, ale właśnie mniej więcej w tym miejscu go zamordowano i to właśnie w związku z tym, że był jedną z najbardziej krwawych władców, jakich znamy, i to właśnie jego krew wsiąknęła w tą ziemię, dlatego dzieją się tutaj pozornie dziwne rzeczy. I właśnie to tutaj jest ten staw, który się nazywa Staw Czarownic, gdzie mają tutaj swoje zloty. No i do tego Wrota Piekieł. Podobno ten staw również jest Wrotami Piekieł, ale chodźcie dalej. Tutaj jestem ja, tutaj jest ten staw. Czyli no jestem na początku drogi, muszę iść ciągle do przodu, czyli tam. Jeśli zapytacie mnie o odczucia, jakie tutaj są, no to jest zupełnie inaczej na przykład niż w Lesie Samobójców. Tam była kompletna cisza, a tutaj no, słychać życie, mimo wszystko ptaszki śpiewają. No las jest naprawdę też gęsty i powiem wam szczerze, że łatwo się w nim by było zgubić, no, ale na tą chwilę mam Wikimapie, które działa, mniej więcej wiem, gdzie idę. To zobaczcie, są takie też miejsca jak to, jakby kiedyś tutaj jakiś powóz jechał. A to jest po prostu takie bagienko. W 1977 roku w Bukareszcie, bo to nie opodal Bukaresztu jest ten las, było wielkie trzęsienie ziemi. Zrujnowane miasto, gruz, które trzeba było się z niego pozbyć jakoś. No i stwierdzili, że wywiozą ten gruz poza miasto, gdzieś, gdzie będzie mógł leżeć. No i wywieźli go właśnie tutaj do tego lasu i zaczęli wrzucać ten gruz do tego jeziorka. I wyobraźcie sobie to, że tony gruzu, które tam zostały wrzucone, zniknęły. Nie wiadomo, co się z nimi stało. No i miejscowi opowiadają sobie z pokolenia na pokolenie, można powiedzieć, te wszystkie legendy. No i boją się tutaj przychodzić. Naprawdę przechadzam się tym lasem i nie ma tu nikogo. 21 godzina, a tutaj normalnie dzień ciągle. Co prawda jest czerwiec, więc no nie można się dziwić, bo niedługo będzie najdłuższy dzień w roku, ale nie zmienia to faktu, że myślałem, że trochę szybciej się ściemni. Ale to trudno. Teraz rozbiję sobie hamaczek, tylko muszę znaleźć jeziorko. Jeziorko. Staw Czarownic. Jezioro Czarownic, albo innymi słowy Wrota Piekieł. A ja tutaj rozbiję, można powiedzieć, mój mały obóz. Poczekam do nocy. Jest mniej więcej 21:25, więc muszę poczekać na zmrok jeszcze trochę. No i zobaczymy, no.
Mam nadzieję, że mi się uda wejść chociaż po kolana, bo ta woda jest taka jakby zielona i niezbyt atrakcyjna, ale może mi się uda tak bić, a teraz rozbijam obozowisko. Czekajcie, bo też mi ciężko samemu kręcić, tak to zawsze jest Kuba, który nas opierdziela, jeśli coś jest złego. A tak to muszę sam kontrolować, czy coś dobrze zrobiłem, czy źle. Wiem, że trochę chaotycznie brzmię i to wszystko robię zapewne dla was, dla takiego oka czujnego urbexowicza, ale uwierzcie mi, że jestem zestresowany i to bardzo. No bo pierwsza sprawa to jest to, że ciągle mam z tyłu głowy, że za mną jest właśnie ten staw, który jest nawiedzony, a drugie to jest to, że jestem w Rumunii sam i no różni ludzie mogą mnie tu spotkać. To czemu się nie chce ściągnąć? Drugie. No i voila! Uda się? Jestem. Teraz pozostaje mi, chyba tam będę musiał mieć głowę, pozostaje mi czekać na zmrok. Na razie jest średnio wygodnie, ale jak się ułożę w tamtą stronę, to będzie dużo lepiej. Dobra, idę do kamery, ją muszę wyłączyć i zmienić ujęcie. Jeszcze trochę muszę poczekać, bo powiem wam, że w Rumunii ten zachód chyba jest później niż w Polsce. Czytałem, że w sumie o tej samej godzinie. Mamy 20, już grubo po 21, niedługo pewnie 22 wybije, nie chcę patrzeć nawet na zegarek. A tu jest ciągle jasno. I no powiem wam szczerze, no, chciałbym, żeby było ciemno, chciałem wejść do tej wody i jak najszybciej stąd uciekać. A to, co nie dopowiem ja, dopowie Kuba w lektorze, bo naprawdę uczyłem się tego długo, co tutaj się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz mi to wszystko wyleciało z głowy, ponieważ się strasznie boję. Wiem, że tego nie widzicie, a jak widzicie, to macie sprawne oko, ale ja tak zawsze mam, że dużo gadam, wtedy się denerwuję. A tam, nie wiem czy widać, jest jeziorko, Wrota Piekieł. Ciągle mi się wydaje, że kogoś tam słyszę na końcu tej drogi. Wydaje mi się tylko to, ale słyszę jakby jakieś rozmowy, kichnięcia, ale od dłuższego czasu jeszcze nikogo tutaj nie ma. Więc chciałem obejść to dookoła ten staw, ale nie chcę pozostawiać swojego małego obozowiska. Przejdę się na drugi brzeg, bo chcę wam pokazać moje obozowisko z tamtej strony. O, jakieś pajęczynki. No i tam słyszałem też jakieś dźwięki, jakby żaba czy jakiś ptak. No i właśnie ze zwierzętami wiążą się kolejne legendy a propos tego miejsca. Kolejna porcja opowieści skrypty, bo właśnie staw, który znajduje się za mną, ma to do siebie, że ludzie często nad nim widzieli jakieś dziwne wyładowania atmosferyczne, pioruny, płomienie, nie wiadomo o co chodziło, ale co najlepsze, dookoła ciągle słyszę jakieś głosy zwierząt, ptaków, ale tutaj żadnego zwierzaka nie ma, a jestem tutaj już ponad godzinę i powiem wam, że też z tym wiąże się pewna legenda, mianowicie to, że jeśli tutaj jakieś zwierzę przyjdzie, napije się z tego stawu wody, najprawdopodobniej umrze, zostanie bezpłodne. Kobiety, które nie chciały, które zaszły w ciążę i nie chciały tej ciąży, można powiedzieć, donosić do końca, kąpały się w tym stawie i było to gwarantowane, że po prostu poroniły, więc no wiele legend jest a propos tego miejsca. Wiadomo, że legendy zazwyczaj się tworzą wtedy, kiedy ludzie po prostu o nim mówią, a o tym lesie miejscowi mówią i nie tylko miejscowi, a cały Bukareszt bardzo często. O kurde, pająk jest? Jezus Maria, to coś lata, ale gdyby to był pająk, to bym dostał zawału. Kolejny pająk, który będzie na mnie zaraz, ale nie mam wyboru. Jeśli pamiętacie, tak samo jak potworów, demonów i wrót piekieł, nie lubię robaków. Aha, czyli tutaj jest jakby kolejne zejście do tego stawiku. I tędy też nie przejdę. No dobrze. Czyli pozostaje mi wrócić. Tydzień temu wleciał mistrzowski odcinek z Porto Palermo, gdzie wbiliśmy się, można powiedzieć, do bazy wojskowej, w której na przestrzał góry był wydrążony
baza łodzi podwodnych. Udało nam się tam wejść. Mistrzostwo świata. Zapraszamy Was serdecznie. No i przy okazji, jeśli doceniacie naszą pracę, no to pokażcie nam to, zostawcie chociaż tam tą subskrypcję, nie to, że teraz, wiecie, chcę, tak jak wiele osób mówi, a za subskrypcję wszystko, nie, no to po prostu jest dla nas bardzo miłe, jak widzimy, że film się podoba, ma wyświetlenia, zostawiacie pod tym filmem łapki do góry, subskrypcje, komentarze, no to po prostu się bardziej chce niż to, na przykład jak jedziemy do Albanii, a film by, dajmy na to, miał 5000 wyświetleń. No to jest normalne, no każdy człowiek tak jest zaprogramowany, że lubi zostać nagradzany. Za ciężką pracę w pracy dostajesz pieniądze, a my w sumie za ciężką pracę na YouTubie chcemy dostać chociażby subskrypcję od Was i żebyście nam pokazali, że Wam się to podoba. No oczywiście, jeśli się Wam nie podoba, to nie zostawiajcie tej subskrypcji. A druga sprawa, że no ciśniemy do 1 000 000 w tym roku, może się uda. Już 40 000 nam zostało, więc no oby. Na szczęście jest w miarę ciepło. No, woda jest zielona. Wchodzę tutaj, no zobaczymy. Kolejny mit, walka ze sobą, walka ze swoimi słabościami. Pójdę tam, przejdę się tutaj brzegiem bardziej. Na środek się nie odważę wyjść. Przebrałem się, jak widzicie, krótkie spodenki. Mam się w co przebrać, mam ręcznik. Zostańcie ze mną, idę. Zobaczcie, idę na bosaka. Tak, wiem, głupie, mogłem wziąć buty do pływania, ale nie wziąłem. Jakie to bagna są. Jezu. Czuję się jak w połączeniu w lesie Blair Witch Project. Serce strasznie mi bije. No. Woda coraz głębsza. A ciężko jest, bo stopy mam rzeczywiście w tych bagnach. I ciągle się usuwam tam. Prawdę mówiąc, to jestem prawie na samym środku. O! Wbiłem się w jakieś poważne bagno. Jak to brzmi, poważne bagno to jest to, że ja tutaj jestem. Nie, dalej to już chyba za tą kładę nie pójdę. O! Taki plum. Zjeżdżam, bo tu naprawdę to jest... Ty, ale czemu to tak? Naprawdę. Powiem tak. Mniej więcej do połowy mojego piszczela to rzeczywiście jest bagno, a ponad połowę mojego piszczela to jest woda. No dobra, chyba tyle wam starczy. Chyba wam udowodniłem, że nie jestem takim cieniasem, jeśli chodzi o takie rzeczy. I nie tylko Łukasz jest kozak, ale troszkę może ja też. Szkoda, że to już mało co widać w tych kamerach. Wychodzimy. A może jeszcze raz się wbije. Patrząc się w kamerę, boję się sam swojego cienia jak cholera. Nie wiem, czy teraz za mną widać to, że stoję w stawie, ale jak widzicie, zapadam się w stawie czarownic. Idę już do brzegu. No dobra. Zrobiłem to, co miałem. Poleżałem, poczekałem. Noc nastała. Jestem sam w nawiedzonym miejscu. Chodzę po stawie, które się nazywa Wrota Piekieł. To właśnie tutaj czarownice się spotykają w noc świętego Andrzeja, czyli 29 listopada po naszemu Andrzejki. No i w przesilenie letnie, czyli 23 czerwca, czyli już niebawem. Na szczęście żadnych jeszcze nie spotkałem, bo nie przyjechały chyba. Ja stąd wychodzę i spadam z tego lasu. I już chyba mnie zobaczycie w normalnym outficie, a nie w krótkich spodenkach. No i widzimy się przy obozowisku. Też nie lubię takich sytuacji, gdzie muszę założyć na siebie bluzę, bo się boję, że zobaczę coś, czego nie powinienem zobaczyć. Jeszcze wam pokażę tutaj kawałek drogi powrotnej, no i zobaczymy się pod samochodem, zakończymy. Tu, gdzie jest ta niebieska kropka, tu się znajdujemy.
a muszę dojść tutaj, gdzie jest mniej więcej napis Google. I chyba to będzie w tamtą stronę. No dobra, chodźcie. Tutaj się znajdujemy, nie wyszukujcie jakichś teorii spiskowych. To chodzi o to, że znajdujemy się, to że znajduję się z wami. Jestem w tym lesie sam. No nie ma tu Łukasza i Kuby, ani nikogo, naprawdę. No i mam mokry but. Nie ma tutaj nikogo. Ta droga długa jest. Nie wiadomo, czy ma kres. Jeszcze wezmę, włączę GoPro. Sam dźwięk GoPro mnie już zaczął przerażać. Co nie jest mądre. Ale w takim lesie każdy dźwięk jest przerażający. Wiecie, jak wygląda strach? Trochę jak ja, bo się boję. Dlatego gadam z wami. Tylko że jak tak gadam sobie jak teraz, to... no to co? Świecę sobie tak po oczach, że nie widzę niczego na pół metra. I błądzę. Więc pozwólcie, że nie będziecie się często teraz patrzeć na moją facjatę, a bardziej na po prostu drogę. Zaraz jak odłożę latarkę, to sprawdzę, jak dojść do samochodu. Ale pozwólcie, że to już chyba po prostu zrobimy zakończenie przy samochodzie. Muszę się skupić na tym, żeby jak najszybciej dojść do niego, bo naprawdę już nie chcę tutaj być. I tutaj kończy się moja samotna wyprawa po nawiedzonym lesie Boldu Kretesku. Jeśli doceniacie naszą pracę i przeżywaliście ze mną to właśnie, co widzieliście w tym odcinku, no to dajcie łapkę w górę, pokażcie w komentarzach, że z nami jesteście, zasubskrybujcie kanał. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.